Witajcie kochani w kolejnym nagraniu z mojej szuflady. Piotr Witek się kłania. W dzisiejszym odcinku zapraszam Was na krótką demonstrację tworzenia styli w edytorze Microsoft Word szczytnikiem ekranu VoiceOver w systemie macOS. To nic skomplikowanego, ale przy pierwszym podejściu może okazać się to dość trudne. Ale zaraz postaram się rozwiać Wasze wątpliwości. Zacznijmy od tego, że przełączymy się do aplikacji Microsoft Word. Mamy w tym momencie otwarty edytor Microsoft Word w systemie macOS, włączony czytnik ekranu. Początek tekstu. Dokument nie jest pusty, w dokumencie mam napisanych kilka zdań. Nagłówek poziomu pierwszego. Jest to zwykły tekst, który tylko brzmi nagłówek poziomu pierwszego. Gdy sobie sprawdzimy jego formatowanie, przypominam Wielkie VoiceOver T. 11 punkt Calibri, czarny, tło, biały, wyrównaj do lewej normalny. Słyszymy, że formatowanie to normalny tekst, 11 Nowy punktów. wiersz, treść pierwszego przykładowego Później mam akapitu. przykładową treść. Nagłówek poziomu drugiego. Nagłówek poziomu drugiego też jest to tylko zwykły Nowy tekst. wiersz. Więc co musimy zrobić, żeby stworzyć nagłówek taki faktyczny, zaprogramowany za pomocą styli? Nagłówek, nowy wiersz. Oczywiście ustawiamy się na Nagłówek poziomu pierwszego. nagłówku, na tekście, który chcemy sformatować za pomocą styli i niestety nie mamy, jak w przypadku Windowsa, wygodnego skrótu klawiszowego, którym będziemy wywoływać nasze style, przynajmniej jeszcze nie, ale zaraz go sobie stworzymy. W tym celu wychodzimy z interakcji z dokumentem. Poza dokument testowy, narzędzia główne. Przechodzimy w lewo na rozwinięte, narzędzia główne grup i W, wchodzimy z nimi w interakcję. Teraz upewniamy się, czy narzędzia główne na wstążce jako wstążka są zaznaczone. Jeśli nie, to je zaznaczamy. Wstaw, karta, narzędzia główne, zaznaczone, karta. W tym wypadku mamy zaznaczone narzędzia główne, więc za pomocą szybkiej nawigacji idziemy do końca okna. Do polecenia na karcie narzędzia główne. Polecenia na karcie narzędzia główne. Wchodzimy z nimi w interakcję. Polecenia. I teraz daleko idziemy za pomocą szybkiej nawigacji albo tabulatora w prawo do przycisku żółty, kolor style. czerwony, punkt, lista, zwiększ, sortuj, pokaż znak, wyrównaj, wyrównaj, interlin, RG, obram, style, przycisk menu. Mamy przycisk style. I żeby stworzyć sobie wygodny skrót klawiszowy, korzystamy z hotspotów, czyli aktywnych punktów. Przypominam, że ustawiamy je naciskając Shift VoiceOver 9 na przykład. Aktywny punkt 9 usunięty. Ok, usunięty został skądś i teraz jeszcze raz naciskam. Zachowano jako aktywny punkt 9. Czyli w tym momencie, jak będę chciał tutaj dotrzeć, wystarczy, że nacisnę VoiceOver 9. Ale teraz aktywujemy sam przycisk style. Style, okno, grupa, style. Otwiera mi się okno z różnymi opcjami. Style, galeria. Mnie interesują style galeria, z którymi wchodzę w interakcję. Znak akapitu, nagłówek 1. I mamy tutaj różne style do wyboru. Nagłówek 1, przycisk. A że interesuje nas nagłówek poziomu pierwszego, przynajmniej mnie, naciskam teraz VoiceOver spacja, żeby go aktywować. Edycję tekstu, nowy wiersz. I co mam teraz w dokumencie? Nagłówek poziomu pierwszego. Nagłówek poziomu pierwszego, ale to jest tekst. Zwróćcie uwagę, że VoiceOver nie anonsuje mi standardową mową, Nowy wiersz, nagłówek poziomu pierwszego. że mamy tutaj w ogóle sformatowany nagłówek. Niestety nawet przy podwyższonej gadatliwości, szczegółowości w edytorze Microsoft Word VoiceOver tego nie anonsuje. Mamy taką informację w Pages, w Microsoft Wordzie niestety nie, ale możemy znowu sprawdzić formatowanie VoiceOver T. 16 punkt Calibri Light. Słyszymy Odcień wyższa, już stalowo większa niebieski czcionka 4, tło, biały, wyrównaj do lewej nagłówek 1. i nagłówek 1, czyli zmienił nam się nagłówek. W tym momencie, jak chciałbym Nowy treść pierwszy. Drugi. Nowy wiersz, nagłówek poziomu drugiego. nagłówek zamienić w nagłówek poziomu drugiego, ten tekst, no to już nie muszę robić całej tej drogi, tylko naciskam VoiceOver 9. Style, przycisk menu. Przeskakuję automatycznie na przycisk style. Okno, style, galeria. Mam tą galerię. Znak nagłówek 2, przycisk. Wybieram nagłówek Zawartość 2, strony 1, klikam VoiceOver edycję spacja Nagłówek poziomu drugiego. i sprawdzam VoiceOver T. 11 punkt Calibri.
czarny, tło, biały, wyrównaj do lewej normalny. Nowy Normalny. wiersz, nagłówek Jeszcze raz. wielkie N, 13 punkt Calibri Light. Odcień wyższa stalowo-niebieski czcionka. 4, tło, biały, wyrównaj do lewej nagłówek 2. Nagłówek poziomu drugiego. Po prostu nie stałem na tekście. Więc mogę w ten sposób dodawać nagłówki, ale mogę też skorzystać z innej funkcji, która też działa w systemie Windows, czyli kopiowania styli. W tym celu Nowy nagłówek poziomu drugiego. zaznaczam Wielkie sobie M. ten nagłówek, skaczę na jego początek, Command Shift, strzałka w prawo. Nagłówek poziomu drugiego. Zaznaczam go całego, Zaznaczone. naciskam teraz Command Option C, aby skopiować ten styl, sam styl. Nagłówek, treść drugiego Idę przykładowy. na kolejny tekst, który chcę ubrać w ten sam nagłówek. Nowy wiersz, nagłówek poziomu trzeciego. No ten akurat się nazywa nagłówek poziomu trzeciego, ale Nagłówek. niech tam. Nagłówek poziomu Zaznaczam go trzeciego. całego w ten sam Zaznaczone. sposób i wklejam styl naciskając Command Option V. Tutaj nie mamy 13 informacji. punkt O, Calibri już Light. mamy. Odcień stalowo-niebieski 4 nagłówek 2. Czyli mamy informację, że nagłówek poziomu drugiego został tutaj wklejony styl tego nagłówka. Tak style dodajemy. Jak widzicie, nie jest to nic szczególnie skomplikowanego, to teraz pokażę Wam jeszcze, jak poruszać się po tych nagłówkach. Niestety nie możemy przy wykorzystaniu szybkiej nawigacji skakać sobie po nagłówkach, na przykład za pomocą klawisza H, czy za pomocą klawiszy numerycznych 1, 2 czy 4. Nie będziemy skakać po strukturze, nie ma tutaj takiej możliwości. Miejmy nadzieję, że firma Microsoft, która bardzo prężnie rozwija ten edytor na system macOS, zapewni nam w przyszłości taką możliwość. W tym momencie musimy skorzystać z innego rozwiązania, takiego pokrętła w systemie macOS, czyli naciskamy, bo z pokrętła też oczywiście możecie skorzystać, ale pokazuję rozwiązanie klawiaturowe, czyli naciskamy Voice over Command, strzałką w lewo wybieramy nagłówki, Tabela, łącze, akapit, zdania, linie, punkty słowa, znaki, nawigacja, nagłówek. i trzymając te same trzy klawisze Voice over Command, strzałką w górę, dół możemy skakać po nagłówkach. Nagłówek poziomu drugiego, nagłówek poziomu pierwszego, nagłówek poziomu trzeciego, nagłówek poziomu Czyli pierwszego. możemy po kolei skakać sobie po nagłówkach, ale niestety tylko po kolei. To jest minus nawigacji właśnie po dokumentach wordowskich w systemie macOS. Mam nadzieję, że dzisiejsza porada okaże się przydatna. Gdybyście mieli jakieś pytania związane z tym lub innymi odcinkami vlogów z mojej szuflady, śmiało pytajcie w komentarzach. Pamiętajcie też o zasubskrybowaniu kanału, jeśli jeszcze tego nie zrobiliście. Wtedy raz na 2 tygodnie otrzymacie informacje o nowościach w mojej szufladzie. A póki co bardzo Wam dziękuję za uwagę i zapraszam Was do kolejnych vlogów z mojej szuflady. Piotr Witek.